chciałabym skupić Państwa uwagę na konstrukcjach, które ciągle budzą emocje użytkowników polszczyzny. Mają zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. I też chyba ich ocena, przynajmniej częściowo, zależy od przynależności pokoleniowej. Czy należymy do tego pokolenia młodszego, czy też do tego nieco starszego. Komunikujemy się, współcześnie komunikujemy się z otoczeniem, z rodziną, ze znajomymi, wykorzystując nowoczesne technologie. Bywa, że sprawiają nam one kłopot nie tylko związany z ich obsługą, z obsługą tych różnych urządzeń, których przybywa i z których nieustannie korzystamy, ale też sprawiają nam pewne problemy, trudności językowe. Zastanawiamy się, wahamy, jak powiedzieć, jak napisać. No właśnie, wysyłam mail, czy może maila, odpisuję na SMS, czy na SMS-a, piszę blog, a może bloga. Prowadzę wideoblog, a może wideobloga. Rozmawiam przez Skype, czy raczej rozmawiam przez Skype'a, czyli wahamy się użyć form biernika równych mianownikowi, czy też użyć form biernika równych dopełniaczowi. Niekiedy też pojawiają się, i to widać w tych zapisach, które są na slajdzie, niekiedy też pojawiają się trudności w zapisie właśnie. I chciałabym zwrócić Państwa uwagę, że wideoblog powinniśmy jednak zapisywać przez W, rozpoczynać od W. Zapisując końcówki fleksyjne wyrazu Skype, przyłączamy je do tematu za pomocą apostrofu, nie łącznika, a tak będzie przy SMS-ie. Mamy dwa warianty graficzne, oryginalny i spolszczony słów SMS i mail. Oba warianty, tutaj nie będę rozstrzygać, coś jest poprawne, coś jest niepoprawne. Oba warianty są poprawne. I jednego, i drugiego używamy w naszych tekstach, natomiast trzeba pamiętać o tym, by w jednym tekście konsekwentnie używać wybranej postaci graficznej. Tak jak już powiedziałam, pewne trudności sprawia nam biernik. W języku polskim nieożywione rzeczowniki rodzaju męskiego mają na ogół, i to na ogół celowo jest podkreślone, wytłuszczone, mają na ogół w bierniku postać równą mianownikowi, a więc są synkretyczne z formami mianownika. Parkiet, tak? I mianownik, i biernik ma tę samą postać. Zegar, czy też płot. Te męskie rzeczowniki żywotne zakończone na spółgłoskę z kolei mają biernik równy dopełniaczowi. Widzę nauczyciela, żołnierza, tygrysa, a więc formy biernika są synkretyczne z dopełniaczowymi. Do żywotnych z bardziej formalnego niż semantycznego punktu widzenia należy zaliczyć też nazwy osób zmarłych, straszydeł, istot nadprzyrodzonych, fantastycznych. Mówimy zatem zobaczyć topielca, ducha, krasnoludka. Te rzeczowniki nieżywotne nie są jednak taką grupą jednorodną. Są całe grupy, zespoły męskich rzeczowników nieżywotnych, które mają w bierniku formę równą dopełniaczowi. Należą do nich na przykład nazwy tańców, nazwy gier, zarówno takich gier towarzyskich, jak i gier sportowych, nazwy szeroko rozumianych wyrobów fabrycznych, czy też wyrobów przemysłowych, w szczególności nazwy samochodów, papierosów, broni, również nazwy monet. Powiemy zatem tańczyć walca, charlestona, mazura, słuchać marsza, oberka, ale gdy myślimy o utworze muzycznym, możliwa jest również jako rzadsza wersja bezkońcówkowa, na przykład grać mazurek Chopina. Powiemy, choć pewnie byśmy nie chcieli, przegrać w brydża, pokera,
Również użyjemy takich konstrukcji: grać w hokeja, szczypiorniaka, tenisa, ale tylko grać w bilard. Kupić Fiata, Opla, Citroena, palić Carmena czy też Camela. Także wyrzucić czy też zgasić papierosa. Jak oglądamy westerny, no to przyda nam się konstrukcja wyciągnąć Colta, ale zniszczyć CKM-em, tylko zniszczyć CKM-em. Możemy wymienić jeszcze inne wyroby, takie wyroby fabryczne czy przemysłowe, na przykład zmienić pampersa, czy na przykład powiemy też zainstalować Worda, ale z kolei pojawią się takie konstrukcje: wyłączyć faks czy wyłączyć radar. Powiemy również wydać dolara, franka, ale zgubić grosz. Możemy też tutaj przywołać nazwy grzybów, owoców, zerwać muchomora, kupić pomidora. Biernik równy dopełniaczowi mają też niektóre rzeczowniki w utartych zwrotach. Mieć stracha, mieć nosa, zadzierać nosa, dać drapaka, zabić ćwieka, spłatać figla czy wywinąć kozła. Formy biernika z końcówką a wcale nie są zatem takie rzadkie. Mamy jeszcze jedną grupę rzeczowników, o której chciałabym powiedzieć. To tutaj dla niecierpliwych, dlatego że to tło powinno być jednak zarysowane, żeby na tym tle osadzić te konstrukcje, które są dzisiaj dla nas najważniejsze. Otóż w wypowiedziach Polaków możemy usłyszeć połączenia wyrazowe: obrać ogórek, zjeść kotlet, wstawić do wazonu tulipan, wysyłać mail, odpisuję na SMS, piszę blog, prowadzę wideoblog, rozmawiam przez Skype'a. Obok obrać ogórka, zjeść kotleta, wstawić do wazonu tulipana, wysyłam maila, odpisuję na SMS-a, prowadzę bloga, prowadzę wideobloga czy rozmawiam przez Skype'a. I te konstrukcje, te połączenia są różnie oceniane. Różnie są oceniane przez użytkowników języka, nas, którzy na co dzień polszczyzną posługujemy się, ale też różnie są oceniane przez językoznawców. Przejrzałam różne wypowiedzi językoznawców na temat tych właśnie konstrukcji. I może powinnam powiedzieć, bardziej różnie były oceniane przez językoznawców i te oceny zmieniały się w czasie. Dlatego, że te najdawniejsze odpowiedzi na pytania osób zainteresowanych, korespondentów, które formy, które konstrukcje są poprawne, były mniej więcej takie, że oczywiście poprawne są te konstrukcje, w których biernik jest równy mianownikowi. I te formy, w których biernik jest równy dopełniaczowi, były odrzucane. Ale kiedy spoglądamy na te nowsze odpowiedzi, to już takich jednoznacznych, zdecydowanych rozstrzygnięć i słusznie nie ma. Już tutaj, i o tym za chwileczkę też będę mówić, osoby odpowiadające wskazują na różne takie kwestie dotyczące rozwoju języka polskiego i mówią o tym, piszą o tym, że właściwie obie konstrukcje są poprawne, ale trzeba wziąć pod uwagę ten aspekt też stylistyczny. To, w jakich typach wypowiedzi one się pojawiają, czy w oficjalnych, czy też może są to takie użycia potoczne. Tutaj też trzeba byłoby troszeczkę szerzej spojrzeć na zagadnienie i zgodnie z normą wzorcową takie pojawiają się rzadkie sytuacje, na przykład założyć buta, wytrzeć nosa. I te najczęściej w tych różnych wypowiedziach są uznawane za niepoprawne. W innych sytuacjach za zgodne z normą wzorcową, wariantywne wobec form tradycyjnych, są uznawane formy biernika ananasa, ogórka, czyli zjedliśmy soczystego ananasa albo soczysty ananas, tak?
to ta forma tradycyjna, pokroić ogórek, pokroić ogórka. Te rozstrzygnięcia, które pojawiają się, to są te rozstrzygnięcia, o których piszą też językoznawcy w tych odpowiedziach dotyczących właśnie interesujących nas konstrukcji. Kiedy mówimy o tych połączeniach, warto uwzględnić kilka czynników. Kiedy właśnie chcemy ocenić te połączenia, warto uwzględnić kilka czynników. Najpierw trzeba wziąć czynników, które na siebie się nakładają. Tu jeszcze to powinnam powiedzieć, które się przenikają, tak byśmy to ujęli. Trzeba powiedzieć o tym, że SMS, e-mail, blog, wideoblog to rzeczowniki abstrakcyjne zapożyczone. I teraz próbując rozstrzygnąć te nasze kwestie, trzeba odwołać się na pewno do historii polszczyzny. W przeszłości biernik wszystkich rzeczowników żywotnych i nieżywotnych równy był mianownikowi. Do tej pory mamy w polszczyźnie takie zabytki, takie konstrukcje jak wyjść za mąż czy wsiadać na koń, które potwierdzają właśnie to wypowiedziane przeze mnie stwierdzenie. Potem, tak możemy określić, uruchomiono fleksyjnie rzeczowniki żywotne, które w bierniku stały się równe dopełniaczowi. A jeszcze później zaczęły do tej grupy dołączać rzeczowniki nieżywotne. I tu pojawiają się te przykłady, o których już wcześniej mówiłam. I ten proces zmian trwa cały czas. My jesteśmy cały czas świadkami tego procesu przemian. Cały czas w tym procesie uczestniczymy. Nie jesteśmy tylko jego obserwatorami, ale też można powiedzieć jego twórcami. Widzimy, jak silna jest we współczesnej polszczyźnie tendencja do tworzenia uruchomionych fleksyjnie bierników od wszystkich rzeczowników rodzaju męskiego, nie tylko od żywotnych. Jemy hot doga, pączka, mamy na te potrawy smaka, tak powiemy, mimo że rzeczownik smak ma w drugim przypadku w dopełniaczu stabilną końcówkę u. Prosimy niekiedy, zwłaszcza ludzie młodzi zapewne tak mówią, puść mi sygnała. To taka, można powiedzieć, skrótowa postać SMS-a, mimo dopełniacza sygnału. Należy też odwołać się, przywołać w tym miejscu kwestię dotyczącą rozwarstwienia współczesnej normy językowej. Wyodrębnia się dzisiaj normę wzorcową, obowiązującą w sytuacjach oficjalnych, publicznych, zarówno w mowie, jak i w piśmie, oraz normę użytkową w sytuacjach prywatnych, nieprofesjonalnych, w takich kontaktach codziennych. Można powiedzieć, że tu te konstrukcje z poziomu normy użytkowej są przez nas uruchamiane. I według normy wzorcowej biernik powinien brzmieć mail, a więc należałoby wysłać mail, wysłać SMS. Norma potoczna dopuszcza jednak tę formę dopełniaczową, maila, SMS-a, bloga. W konstrukcji wysyłać maila, pisać SMS-a, prowadzić bloga czy wideobloga nie można więc traktować jako konstrukcji niepoprawnych, błędnych. A wydaje się, że co najwyżej z uwagi na ewentualną właśnie oficjalną formę wypowiedzi, jako uchybienie stylistyczne, usterkę stylistyczną. Na marginesie to może tutaj dodam, że w tych potocznych używa się także form dopełniacza z końcówką e, a te SMS, blog, e-mail są zapożyczeniami, a te mają w dopełniaczu końcówkę u, a nie a. Czyli powiemy, nie ma żadnego SMS-u, mailu, tutaj nie kręcę wideoblogu na przykład. To byłoby wzorcowo. Ale czy tak odmieniamy te wyrazy, czy tak mówimy? Chyba nie. No i zwłaszcza dla ludzi młodych, choć pewnie nie tylko,
wysyłam ci SMS-a, obejrzałem twojego wideobloga, prowadzę bloga. Te konstrukcje dla ludzi młodych są, można powiedzieć, naturalne. Oni chętnie się nimi posługują i myślę sobie, że wysyłam ci mail czy SMS, to nie są dla nich takie konstrukcje naturalne, że te konstrukcje brzmią dla nich dziwnie i często byliby skłonni powiedzieć, że to właśnie one są niepoprawne. Na pewno jeszcze kilka lat temu można było mówić o różnicy pokoleniowej w ocenie, w używaniu tych połączeń. Dzisiaj to się, myślę, że zaciera. Dzisiaj formy biernika równe dopełniaczowi są rozpowszechnione i uwzględnia się, jak już wspomniałam, taką ocenę stylistyczną tych konstrukcji. Te z biernikiem, takim jak dopełniacz, są uznawane za potoczne, te z biernikiem równym mianownikowi za staranne. Pamiętajmy jednak o tym, że właśnie to użytkownicy języka, to my tak decydujemy o tym, czy wolimy wysyłać mail, czy wolimy wysyłać maila. Tego nie narzucają językoznawcy, jak niektórzy twierdzą, że coś tam językoznawcy ustalili i że tak należy mówić, pisać, albo że Rada Języka Polskiego tak ustaliła. Też nieraz słyszy się takie opinie. Absolutnie nie. Język stale ewoluuje, rozwija się samoistnie i w tym aspekcie ewolucyjnym dzieje biernika liczby pojedynczej rzeczowników męskich wyraźnie zmierzają ku stanowi, którego przejawem są przywołane dzisiaj przykłady. A więc wysyłam ci SMS-a, a więc obejrzałem twojego wideobloga, prowadzę bloga, wysłałem ci maila. Powolutku zmierzając do podsumowania, konstrukcje typu wysyłam mail, prowadzę blog są tradycyjne, oczywiście, i są oceniane jako staranniejsze. Ale mimo, że są tradycyjne i oceniane jako staranniejsze, to jednak słyszymy je rzadziej. Również w tej odmianie pisanej posługujemy się nimi rzadziej, mniej chętnie po nie sięgamy. Niektórzy uznają je za no właśnie takie dziwne, takie nienaturalne i w związku z tym wybierają te konstrukcje, wysyłam maila, prowadzę bloga, czy wysyłam ci SMS-a. Te konstrukcje są na pewno częstsze. Częściej je widzimy w tekstach pisanych, częściej je słyszymy i gdybyśmy mieli taką wyrazić tutaj ocenę, no to one są także oceniane jako poprawne, ale właśnie mniej staranne, potoczne. Tak jak mówiłam, przejrzałam te różne odpowiedzi w poradniach językowych, ale też felietony językoznawców dotyczące tych konstrukcji, także niektóre słowniki języka polskiego. W tych słownikach, w tych odpowiedziach, felietonach, wypowiedziach językoznawców widać również właśnie taką ocenę, że konstrukcje, w których biernik jest równy mianownikowi, wszyscy tak oceniają jako staranne, jako wzorcowe, które powinny pojawiać się w tych kontaktach, w tych wypowiedziach oficjalnych. Natomiast w różny sposób, tutaj mamy pewne takie wycieniowanie tych odpowiedzi czy tych stanowisk, te konstrukcje z biernikiem równym dopełniaczowi nie są już na pewno potępiane, tak jak to było jeszcze kilka lat temu. Te konstrukcje są oceniane jako dopuszczalne, to niektórzy posługują się takim sformułowaniem. Część językoznawców mówi o tym wprost, że są one poprawne, ale bardziej
typowe, charakterystyczne dla tej odmiany potocznej. I tu powinnam powiedzieć również o tym, o czym mówiłam zaraz na początku. Jeśli tego typu połączeń wyrazowych używamy w naszych wypowiedziach, no to warto zadbać o konsekwencje i albo wybierać takie konstrukcje, w których pojawiają się formacje biernikowe synkretyczne z mianownikowymi, albo te formacje biernikowe synkretyczne z dopełniaczowymi. Tutaj myślę, że najważniejsza jest konsekwencja i takie świadomie konsekwentne wybieranie jednej z możliwych form. Język się zmienia, tak jak powiedziałam, i to my jesteśmy tymi osobami, które do tych zmian prowadzą, które sprawiają, że jakieś konstrukcje stają się popularne, zaczynają mieć większą frekwencję, a inne na przykład odchodzą, stają się konstrukcjami zapomnianymi, takimi konstrukcjami z przeszłości. Ta świadomość wartości stylistycznej tych konstrukcji, tych też naszych wypowiedzi, w których te konstrukcje się pojawiają, jest potrzebna i z tą wartością stylistyczną tych wypowiedzi, z tym stylem, czy potocznym, czy oficjalnym, powinniśmy uzgadniać te konstrukcje, pamiętać o tym, by były konsekwentnie obecne jednego typu, tak, konstrukcje w naszych tekstach, by tutaj nie pojawił się taki swoisty bałagan, że na przykład ktoś w jednym tekście zapisuje, wysyłam mail, ale jednocześnie informuje, że prowadzi bloga czy wideobloga. Opowiadałabym się za tym, aby właśnie do takiej konsekwencji, do takich świadomych wyborów zmierzać, takie świadome wybory podejmować. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.